Siemano YouTube, przed Wami Kymco MXU700 z roku 2024. Wczoraj specjalnie dla Was przeprowadzałem unboxing tego kłada i złożenie od stanu w pudełeczku do takiego właśnie stanu. Zresztą jeśli nie oglądaliście tego odcinka, to tutaj u góry daję Wam linka, warto nadrobić. A dzisiaj będę przeprowadzał przegląd zerowy, zgodnie z wytycznymi importera, czyli firmy Motorland. I w końcu uruchomię tego kłada i zobaczymy, czy i jak działa. Zatem zapraszam Was na odcinek. Przygotowałem sobie taką listę tego, co należy zrobić podczas przeglądu zerowego. I będziemy lecieć zgodnie z tą listą, może niekoniecznie w tej kolejności. Pierwszą rzeczą na liście jest napełnienie, formatowanie i montaż akumulatora. Tak naprawdę napełniać go nie trzeba było, ponieważ przyszedł napełniony. Formatowanie też zrobiła już fabryka, więc zamontowanie, a jak najbardziej, odbyło się. Przeskoczę teraz do sprawdzenia poziomu płynu hamulcowego. Zobaczmy, jak wygląda. Poziom płynu chłodzącego znajduje się na minimum, więc ja go uzupełnię tak, żeby był pomiędzy minimum a maksimum. Poziom płynu chłodzącego został uzupełniony, zatem mogę odhaczyć na liście. Teraz przejdę do sprawdzenia poziomu płynu hamulcowego. Poziom płynu hamulcowego zarówno tu, jak i tutaj jest prawidłowy. Ten zbiorniczek słabo widać, ale musicie mi wierzyć na słowo, stan również jest prawidłowy. Przejdę teraz do nasączenia filtra powietrza olejem do filtrów. Filtr nasączyłem olejem Motula. Teraz czas na sprawdzenie kół i opon, czyli dokręcenia kół. Według serwisówki to ma być 61 Nm oraz ciśnienie w oponach około 0,4 bara. Koła i ciśnienie zostały sprawdzone. Wczoraj też sprawdzałem na bieżąco stan dokręcenia śrub i nakrętek w układzie kierowniczym, napędowym, zawieszenia i hamulcowym. Podczas unboxingu to robiłem na bieżąco. W warunkach garażowych sprawdziłem hamulce, czyli czy hamulec postojowy działa oraz hamulce tylne i przednie. Natomiast ten test wykonam też drogowy dodatkowo, więc ten garażowy mogę uznać za w porządku. Teraz przejdę do sprawdzenia oleju, stanu poziomu oleju przekładniowego i mieszankowego, czyli obstawiam, że silnikowego. Odkręcę tę śrubę w tylnym dyferencjale i sprawdzę przez nią stan. Stan oleju w dyferencjale tylnym jest w porządku. W przednim dyferencjale również. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale olej silnikowy też jest na prawidłowym poziomie. Poziomy oleju zarówno przekładniowego, jak i silnikowego są w porządku. Teraz nam zostały do sprawdzenia takie rzeczy, do których trzeba przekręcić kluczyk, czyli uruchomić cały system, więc najpierw zaleję benzyny, żeby pompka mogła pracować. Ok, to teraz przystąpimy do sprawdzenia oświetlenia, kierunkowskazów i lampek kontrolnych, czyli przekręcimy kluczyk i zobaczymy, co się będzie działo. Szczerze Wam powiem, to nie wiem, co miał autor na myśli, pisząc sprawdzenie i ewentualna regulacja układu zasilania. Czy to chodzi o układ zasilania prądowego, czy układ zasilania paliwowego. Więc skoro nie wiem, to nie mam jak tego sprawdzić. Założę, że jeżeli wszystko będzie działać, to że działa poprawnie.
Dobra. Biegi. Oczywiście OPC, czyli trzeba zaciągnąć hamulec. Przy okazji się zaświecił. OK. Bieg L. Neutral. R. Coś R nam nie chce wskoczyć. O, teraz nie wiem, czy nie trzeba będzie regulować. Parking. R. OK. Horn. Ło, i to sążnie. Awaryjne. Warto teraz zejść i sprawdzić. OK, przód działa. Tył też działa. Światła działają. Światła stop. OK. Z tamtej strony jeszcze sprawdźmy. OK. Światła mijania OK. Światła drogowe OK. Hamulec OK. Wyciągarka OK. OK. Kieruneczek OK. Drugi OK. Dobra. Napędy OK. Teraz nie powinno się nic dziać, bo jest na loku, ale teraz powinno być pojedyncze odblokowanie OK. I drugie. Dobra. Prawie bym zapomniał o wykręceniu śrubki blokującej pracę przepustnicy, bo jak widzicie nie pracuje do końca. Wyregulowałem tę śrubę i teraz już przepustnica pracuje w pełnym zakresie. Sprawdzone jest oświetlenie kierunkowskazy oraz lampki kontrolne. Za chwilę przejdę do testu drogowego, podczas którego sprawdzę pracę silnika, przyspieszenie, działanie rozrusznika na zimnym silniku oraz jak już trochę kład się rozgrzeje, to też na ciepłym, a także skuteczność hamulca przedniego i tylnego oraz stabilność jazdy oraz zdolność prawidłowego wykonywania manewrów. Natomiast powiem Wam szczerze, że nie wezmę na to kamery, bo nie widzę większego sensu. Ja to sprawdzę sam i zaraz do Was wrócę z informacją, jakie są wyniki tego testu. Natomiast teraz zaproszę Was na coś, na co ja czekam od wczoraj, bo jeszcze tego ani razu nie zrobiłem, czyli na pierwsze uruchomienie silnika. Zatem zapraszam Was bardzo serdecznie i powiem Wam, że jestem trochę zestresowany, czy odpali. I serio będziecie widzieć to pierwszy raz. Ja wcześniej nie próbowałem, jak widzieliście, dopiero przed chwileczką dolałem benzyny. Nie próbowałem i nie wiem, co się stanie. Nie mam bladego pojęcia, a jeżeli nie odpali, to może sugerować trochę większe problemy. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. No dobra, słuchajcie, stresik jest, ale jak nie teraz, to kiedy? Ok, próbujemy odpalić. Tylko ja sobie ze 2 razy podpompuję pompką. Najpierw raz, pewnie zaraz zacznie piszczeć OPC. Dobra. I drugi raz podpompuję. Tak profilaktycznie. I w sumie już nie pamiętam, czy to z hamulcem się go odpalało, czy bez, więc spróbuję na razie bez. Uwaga, próbujemy. Dobra, może jakbym dłużej pokręcił, to by dał radę. Próbujemy jeszcze raz. Dobra. Ok. Już było bliżej. Ale to jeszcze nie to. Okej, mamy to.
Chyba działa. Słuchajcie, dam mu chwileczkę odsapnąć, bo też nie chcę tutaj w garażu za bardzo, żeby właśnie smrodu naleciało. Pierwsze odpalenie mamy za sobą. No to ja Was na chwileczkę zostawiam. Lecę na szybką przejażdżkę, żeby sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo. Ok, przeprowadziłem jazdę testową, więc możemy wracać do naszej checklisty. Praca silnika jest jak najbardziej prawidłowa. Bardzo przyjemny dźwięk w sumie. Słuchajcie, nie wiem, czy coś się zmieniło, ale mam wrażenie, że pracuje ciszej. I to może nie każdemu w sumie odpowiadać, ale mi odpowiada bardzo. Więc praca silnika bardzo ok, przyspieszenie też fajne. Nie wiem, czy ja już zapomniałem, jak to przyspieszać, co, ale jest naprawdę spoczko. Jeśli chodzi o te sprawdzenie, ewentualna regulacja układu zasilania, to dalej nie wiem, o co chodzi, ale skoro podaje benzynę i podaje prąd, to znaczy, że jest chyba ok. Działanie rozrusznika na zimnym odpalał spoko. Oczywiście nie liczę pierwszego odpalenia, bo wiadomo, tam pompka musiała trochę podpompować. Na zimnym było ok. Na ciepłym, kiedy po całej, tam chyba 3 km przejechałem, po całej tej wyprawie, nazwijmy, go zgasiłem i odpaliłem na ciepłym silniku. Też było wszystko w porządku, więc nie widzę tutaj żadnych problemów. Skuteczność hamulca przedniego i tylnego jest ok, w sensie ok jak dla nowego pojazdu, tam się jeszcze musi wszystko ułożyć, więc jest w porządku. Stabilność jazdy oraz zdolność prawidłowego wykonywania manewrów jak najbardziej też w porządku. Przetestowałem w różnych warunkach, przejechałem około 3 km, więc myślę, że całkiem ok. Tak właśnie wygląda przegląd zerowy, który jest wymagany przez importera, który jest zarazem też gwarantem oczywiście. Natomiast ja jeszcze dodatkowo przesmaruję kalamitki, a także w miejscach, do których może dotrzeć woda, a są jakieś złączki, też wazelinką potraktuję. No dobra YouTube, to wszystko jeśli chodzi o unboxing plus przegląd zerowy kłada. Dzięki serdeczne, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Na razie, cześć.